Pozwolicie, że teraz poprowadzimy już zajęcia na siedzący. Odczytam Państwu wniosek wójta. W związku z zbliżającym się terminem podpisania aktu notarialnego dotyczącego utworzenia spółki SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością celem budowy mieszkań, jak również otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3 miliony złotych z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego do spółki zwracam się z uprzejmą prośbą o zwołanie na dzień 29 lipca 2021 roku, to jest czwartek, godzina 9, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bożęcin celem wprowadzenia środków do budżetu. Na dzień 2 sierpnia bieżącego roku, w którym to zaplanowane jest podpisanie aktu notarialnego dla utworzenia spółki. Wójt Gminy Bożęcin zobowiązany jest przedstawić oświadczenie o posiadanych środkach na objęcie udziałów, stąd wniosek jak na wstępnie. Wysoka Rado, bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Ja też mam błąd. Już można, tak? Stwierdzam, że na sali na dzisiejszej sesji obecnych jest 10 radnych. Rada więc jest władna do podejmowania wiążących decyzji. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie porządku obrad. Otrzymali Państwo proponowany porządek obrad. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem? Proszę o naciśnięcie przycisku. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych, a więc wszyscy obecni na dzisiejszej sesji. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Protokół z ostatniej sesji był wyłożony w Biurze do Spraw Obsługi Rady. Można się z nim było zapoznać. Proponuję, aby przyjąć go bez odczytywania. Czy są inne propozycje? Nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad bez odczytywania? Proszę o naciśnięcie przycisku. Za moją propozycją głosowało 10 osób, czyli wszyscy. Stwierdzam, że porządek obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. I Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał.
Odczytam Państwu projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2001. Na podstawie artykułu 211, artykułu 212, artykułu 214 do 215 oraz artykułu 235 do 237 oraz artykułu 243 ustęp 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, pomijam podstawę prawną, i artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pomijam podstawę prawną, Rada Gminy Bożęcin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej Gminy Bożęcin na rok 2021 nr 19 łamane przez 182 przez 2020 Rady Gminy Bożęcin z dnia 29 grudnia 2020 roku, zwanej dalej uchwałą budżetową, dokonuje się następujących zmian. Punkt pierwszy. W planie dochodów budżetu Gminy Bożęcin na rok 2021 określonym w paragrafie pierwszym uchwały budżetowej punkt pierwszy, podpunkt pierwszy. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 035 800 zł do kwoty 51 578 765 zł 90 groszy, w tym: pierwsze, plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 35 800 zł do kwoty 42 860 349 zł 64 grosze. 2. Plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 3 000 000 zł do kwoty 8 718 416 zł 26 groszy, jak poniżej w tabeli. Punkt 2. W planie wydatków budżetu Gminy Bożęcin na rok 2021 określonym w paragrafie drugim uchwały budżetowej punkt drugi, podpunkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 035 800 zł do kwoty 54 095 573 zł 98 groszy, w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o 35 800 zł do kwoty 41 566 991 zł 45 groszy. 2. Plan wydatków majątkowych zwiększa się o 3 000 000 zł do kwoty 12 528 582 zł 53 groszy, jak poniżej w tabeli. Punkt 3. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na rok 2021 z podziałem na poszczególne zadania. Punkt 4. Paragraf 6 ustęp 2 uchwały budżetowej na rok 2021 w części dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z poniższym zestawieniem, jak w tabeli. Punkt 5. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bożęcin na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały budżetowej pozostają bez zmian. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Bożęcin. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wysoka Rado, projekt uchwały odczytałem. Czy są do projektu uchwały jakieś pytania? Czy może pan wójt lub pani księgowa by chciała coś powiedzieć? Bardzo proszę, pani księgowa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Na sesji w dniu 31 marca uchwałą nr 21 przez 192 przez 2021 zatwierdzili Państwo wniosek o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w tworzonej spółce. Wniosek ten został złożony i środki w wysokości 3 milionów wpłynęły na konto budżetu. I jak było powiedziane we wniosku pana wójta, w dniu 2 sierpnia planowane jest podpisanie aktu notarialnego tworzącego spółkę SIM
i na ten moment pan wójt musi złożyć oświadczenie, że posiada zabezpieczone w budżecie środki na objęcie udziałów. Stąd zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 3 miliony w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa. Drugą sprawą, którą regulujemy w uchwale, to jest środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tak, wzorem lat ubiegłych zespół szkolno-przedszkolny w Bożęcinie Dolnym wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bożęcinie planuje przeprowadzić konkurs ekologiczny Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2021. Szkoła w Bożęcinie Dolnym złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Uzyskali wsparcie w wysokości 23 800 zł i teraz w uchwale wprowadzamy je do budżetu po stronie dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i Wychowanie. Kolejna zmiana, trzecia, to ROPS w Krakowie wydał decyzję jednemu z mieszkańców o zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 12 000 złotych. Środki te są egzekwowane i odprowadzane do wojewody przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednak żeby można było przeprowadzić tę operację, to muszą się one znaleźć w budżecie po stronie dochodów i wydatków. Dlatego też zwiększamy plan dochodów w dziale 852 o kwotę 12 000 złotych. I jeszcze formalna zmiana, jaka jest w uchwale, to zmieniamy załącznik dotyczący planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ponieważ w czasie od ostatniej sesji uległa zmianie plan dotacji na zadania rządowe. Między innymi od tego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie wypłacał tego wsparcia finansowego Dobry Start 300+. Zostało to przejęte przez ZUS. Natomiast dotacja w wysokości 275 000 była wprowadzona do naszego budżetu. Dostaliśmy pismo zmniejszające o tą kwotę, więc automatycznie zmienia się załącznik, a on może być tylko aktualizowany uchwałą Rady Gminy. To tyle, jeśli chodzi o zmiany wprowadzone w uchwale budżetowej na 2021 rok. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania? Nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. W głosowaniu udział wzięło 10 radnych, 9 jest za, 1 przeciw. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i nosi numer 25/215/2021. Wysoka Rado, w związku z wyczerpaniem porządku obrad dziękuję i zamykam 25. nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Bożęcinie zwołaną na dzień dzisiejszy, życząc państwu miłego dnia. Dziękuję.